Tak jak zapowiadałem poprzednio, dzisiaj cały odcinek poświęcę na wykonanie komory silnika. Jest to etap, który wymaga dużo precyzji, ale też daje niemałą satysfakcję, kiedy to, co otrzymujemy, zaczyna przypominać elementy widoczne pod maską prawdziwego samochodu. Poza tym chyba najcenniejsze w tym wszystkim jest to, że budowa modelu niemal wymusza zaznajomienie się z konstrukcją i zasadami działania silnika i innych podzespołów. Oczywiście model można wykonać w uproszczony sposób, bez całej tej plątaniny przewodów, ale ja postanowiłem zrobić to właściwie do granic swoich możliwości i odwzorować niemal wszystko zgodnie z oryginałem. Myślę, że było warto. Zapraszam na relacje, z tej strony Tomek ze sklepu Actom, ruszamy. Zacząłem od silnika, w którym, jak może pamiętacie, brakowało jeszcze przewodów zapłonowych z jednej strony. Wykonałem je w taki sam sposób jak poprzednio i spiąłem dodatkowo wszystkie te nowe 4 przewody cienkim drutem cynowym i przykleiłem do korpusu silnika. Następnie przeszedłem do przygotowania i pomalowania elementów przedniej ściany komory silnika, w której znajduje się chłodnica. Użyłem tutaj czarnej półmatowej farby Tamiya X18. Jedynie te mocowania w górnej belce zostały pomalowane dodatkowo farbą błyszczącą X1. Do ściany przedniej zostanie przyklejona chłodnica, a następnie osłona wentylatora, który już jest zamontowany na silniku. Szarym podkładem Ammo One Shot pomalowałem kilka podzespołów. Mamy tutaj akumulator, na którego bokach można zauważyć odlane fragmenty przewodów, które teraz zresztą zeszlifuję. Przewody rzecz jasna zrobimy od podstaw. Dalej mamy przewody wodne chłodnicy, serwohamulcowe, 2 klaksony, kolumnę z drążkiem kierowniczym, a tutaj widzicie 2 połączone przewody wodne nagrzewnicy. Element ten nie wygląda najlepiej, ma sporo nadlewek i postanowiłem go zastąpić takim znalezionym w szufladzie przewodem o bardzo zbliżonej średnicy. Dodatkowo na tym przewodzie jest nadruk, który będzie fajnie w tym miejscu właśnie pasował. Przystępuję do montażu przedniej ściany. Najpierw pomaluję tylko korek chłodnicy farbą Vallejo Metal Color Dark Aluminium. Wklejam drążek kierowniczy, a następnie delikatnie przymierzam i mocuję na swoim miejscu silnik. Z akumulatora zeszlifowałem atrapy przewodów i pomalowałem go farbą X18. Na górze akumulatora znajdą się 2 kalkomanie, logo firmy Mopar, czyli producenta części do samochodów koncernu Chryslera. Druga kalka to prawdopodobnie naklejka ostrzegawcza. Proces nakładania kalkomanii jak zwykle jest taki sam. Pod kalki używam płynu Microset, a na kalki Microsol. Nakrętki maluję czerwoną farbą Tamiya XF7. Z pomalowanej na czarno cienkiej cyny uformowałem obejmę mocującą akumulator do ramy.
Tak się prezentuje gotowy akumulator, który można już podłączyć do instalacji w samochodzie. Do wykonania takiej instalacji jednak będziemy potrzebować przewodów. Użyję tutaj cienkiego przewodu elektrycznego znanego jako Kynar w kolorze czarnym i czerwonym. Najcieńszy przewód, jaki można łatwo kupić, ma 0,25 mm średnicy, jednak uwaga, bo jest to średnica samego rdzenia przewodu. Przewód z izolacją jest ponad dwukrotnie grubszy. Bardzo dobrym materiałem do wykonania cienkich przewodów jest spoiwo lutownicze, czyli tak zwana cyna, którą bardzo łatwo można formować. Jedynym problemem jest tutaj kolor, ale temu można łatwo zaradzić. Cynę szlifuję w taki sposób drobnoziarnistą gąbką ścierną, żeby poprawić przyczepność podkładu, którym właśnie następnie maluję przygotowany kawałek. Cynę można pomalować na dowolny kolor aerografem, farbą w sprayu lub chociażby w taki sposób, bez użycia żadnych praktycznie narzędzi. Zostawiam kolorowe kabelki do wyschnięcia i w międzyczasie wykonam główne przewody akumulatora. Czarny przewód, tak zwaną masę, przyklejam do bloku silnika. Drugi koniec będzie podłączony do ujemnego bieguna akumulatora. Przewody plusowe, czyli czerwone, do akumulatora biegną dwa. Łączę je przy pomocy kawałka samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Jeden z przewodów biegnie bezpośrednio do rozrusznika, który jest w dolnej tylnej części silnika. Drugi natomiast znika za ścianą grodziową, mniej więcej tutaj. Można już teraz ustawić na miejscu akumulator i podłączyć przewody. Przyklejam je ostrożnie klejem cyjanoakrylowym. Również przy pomocy taśmy aluminiowej wykonuję wiązki cieńszych, kolorowych przewodów. Potrzebne będą też nieco grubsze przewody. Te akurat będą służyć jako przewody elektryczne zasilające przednie oświetlenie. Układam je na nadkolu. Cienkie paski taśmy aluminiowej całkiem fajnie imitują takie opaski montażowe. W razie potrzeby w miejscach opasek przyklejam przewody do nadwozia klejem cyjanoakrylowym. Właściwie jest to jedyny klej, jakiego w tym odcinku używam. Kolorową wiązkę przyklejam w tym miejscu i rozprowadzam, wzorując się na zdjęciach oryginału. W środkowej części ściany grodziowej wklejam jeszcze silnik wycieraczek, który też podłączam do tej wiązki. Dodatkowo jeszcze kilka przewodów podłączam do innych, bliżej niezidentyfikowanych układów. Po prawym nadkolu prowadzę przewód do klaksonów. Część układu hamulcowego, która znajduje się pod maską, składa się z serwa hamulcowego i zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego, do którego powinny być podłączone przewody. Serwo pomalowałem farbą X18, zbiorniczek wymagał pewnej obróbki, jego górna część została zaprojektowana w taki sposób, że ta góra to jedna wielka nadlewka.
Po chwili szlifowania mamy już nieco lepszy kształt. Zbiornik maluję teraz podkładem, a następnie farbą metaliczną Vallejo Dark Aluminium. Po wyschnięciu przyklejam do serwa gotowy zbiornik i wklejam jeszcze uformowane scyny przewody hamulcowe. Teraz zajmę się zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy. Ciekawą rzeczą jest, że jest on tutaj wykonany z przeźroczystego polistyrenu. Postanowiłem to wykorzystać i spróbuję uzyskać taki efekt zbiornika, w którym znajduje się już niebieski płyn do spryskiwaczy. Maskuję zbiornik taśmą od góry mniej więcej do połowy i maluję tą dolną część półprzeźroczystą niebieską farbą Tamiya X23. Następnie cały zbiornik maluję białą matową farbą, ale tak, aby była ona też nie do końca kryjąca. Można farbę wymieszać z lakierem bezbarwnym, efekt będzie łatwiejszy do uzyskania. Po malowaniu zbiornik wygląda tak i wygląda to całkiem dobrze. Udało się uzyskać taki mleczny, minimalnie przeźroczysty efekt tworzywa, z jakiego wykonane są takie zbiorniki. Na czarno jeszcze maluję korek i wklejam wężyk z kynaru, który układam na nadkolu i doprowadzam do ściany grodziowej. Z grubszego przewodu elektrycznego robię kopię zestawu węży do nagrzewnicy. Zaczynamy montaż przewodów wodnych, wklejam je na swoje miejsce i z cienkiego paska taśmy aluminiowej doklejam jeszcze imitację opaski na końcu. Teraz układam przewody nagrzewnicy i znowu taśma okazuje się bardzo przydatna. Mogę też już wkleić serwo hamulcowe ze zbiornikiem. Za akumulatorem przyklejam tabliczkę z numerami. Na prawym nadkolu według instrukcji miała się jeszcze znaleźć jedna kalkomania, ale teraz już nie ma tam na nią miejsca, więc postanowiłem ją przykleić na filtrze oleju, który w tej bieli trochę za bardzo się wyróżnia na tle otoczenia. Teraz jest dużo lepiej. Próżniowy przyspieszacz zapłonu jest to element, którego malowanie przeoczyłem wcześniej. Ta mała kopułka przy rozdzielaczu zapłonu powinna być pomalowana w kolorze aluminium. Szybko to naprawiam i doprowadzam przewód od przyspieszacza do gaźnika. Skoro mamy już zdjęty filtr powietrza z gaźnika, to wypada doprowadzić też przewód paliwowy. Jego drugi koniec prowadzi do pompy paliwa, która jest w dolnej części silnika z przodu. Linka gazu biegnie od ściany grodziowej do gaźnika i jest mocowana dalej na takiej charakterystycznej sprężynie do obudowy silnika. Z kawałka kynaru częściowo usuwam izolację i nawijam drut bez izolacji na cienkim pręcie, formując małą sprężynkę. Spornik, do którego będzie przymocowana sprężyna, wycinam z gipsu pół milimetra i maluję w kolorze silnika. Przewodów mamy już dosyć dużo, ale każdy mechanik się od razu zorientuje, że ten silnik nie miałby prawa zapalić. Z widocznych przewodów brakuje jeszcze zasilania cewki zapłonowej. Dwa cienkie przewody wędrują od cewki
w okolice skrzynki z przekaźnikami i też do stacyjki. Wydaje mi się, że to już wszystko i gdyby nie to, że silnik jest z plastiku, to moglibyśmy usłyszeć taki piękny dźwięk. Przyznaję, że przed budową tego modelu nie miałem zielonego pojęcia, do czego służy co najmniej połowa tych podzespołów. Starałem się wykonać ten silnik jak najlepiej i dużo dzięki temu też się nauczyłem. To taki efekt uboczny, ale jakże pożyteczny. Naprawdę jest to bardzo cenna lekcja i poznawanie mechaniki w ten sposób przez modelarstwo to jest coś, do czego bardzo Was zachęcam. W przypadku samochodów jest stosunkowo łatwo znaleźć informację, jak wygląda i do czego służy każda z części, a i cała konstrukcja jest też dużo prostsza niż na przykład w silnikach lotniczych i na pewno łatwo będzie się w tym wszystkim zorientować, wszystko łatwiej zrozumieć. W tej serii zagościło na stałe kilka materiałów, których nie mamy w sprzedaży w sklepie. Chodzi o tą taśmę aluminiową, cienkie przewody czy cynę. Te ostatnie można kupić w sklepach elektronicznych, a taśmę w marketach budowlanych. Jak widzicie, mam tego zapas chyba na 100 lat, więc poświęcę chwilę i przygotuję dla Was trochę takich zestawów. Wystarczy, że przy okazji składania zamówienia w sklepie Actom napiszecie w komentarzu, że chcielibyście otrzymać taki zestawik. Dorzucimy go gratis do paczki. W sklepie stacjonarnym też oczywiście będzie można się poczęstować takim drobiazgiem. W następnym odcinku zajmiemy się podwoziem. Na dzisiaj dziękuję już, że dotrwaliście do końca. Powoli zbliżamy się do kamienia milowego, czyli 10 000 subskrypcji. Także mam prośbę, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zachęcam. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków, a dla mnie będzie to motywacja do pracy nad nowymi filmami. Tak liczna widownia zobowiązuje. Wielkie dzięki, że jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!